Jak zamienić komórki miejscami? Powiedzmy, że na tej czerwonej liście chciałbym przenieść pana Andrzeja z jej początku na koniec. Najwygodniej zrobić to myszą, a Excel przesuwa i zamienia zakresy arkusza. Cofam się przez Ctrl+Z i zobaczmy, jak to zrobić, krok po kroku. Najeżdżam myszą na krawędź zaznaczenia, aż kursor zmieni się na 4 strzałki. Wciskam lewy Shift i trzymając go przeciągam myszą, a za kursorem podąża ta gruba zielona linia. Ona wskazuje, gdzie Excel zrobi nacięcie w arkuszu i wciśnie w nie pana Andrzeja. Zwracam uwagę, czy ta zielona linia jest pionowa czy pozioma, bo tak zrobiłbym nacięcie pionowe i rozepchnąłbym komórki na bok w prawo. Nie. Zamiast tego chcę, żeby nacięcie było poziome. O, dokładnie w tym miejscu. Kolejność. Najpierw puszczam mysz, a potem puszczam Shift. To samo można zrobić skrótami. Te dwie osoby przeniosę na czerwoną listę. Ctrl+X wytnij. Miejsce wstawiania ma być tu. Wystarczy wskazać jedną komórkę. Wstaw. Ctrl+Shift+. Te wskazałem, a tu wskoczyło. Czyli zakres wstawia się powyżej zaznaczonej komórki i ku prawej stronie. Następny przykład. Zamienię miejscami listę zieloną i niebieską. Zaznaczam niebieską i puste miejsce po lewej. A po co puste? Bo razem z danymi chcę od razu zabrać ich lewy odstęp. Chwytam za krawędź, przeciągam z Shiftem. Mają być wstawione tu. Puszczam mysz, puszczam Shift. W tym miejscu kursanci często mają problem, bo ta technika zamieniania działa tylko, jeżeli przenosimy zakres dokładnie poziomo albo dokładnie pionowo. Przeciągam z Shiftem. Ale jeżeli wybierając miejsce wstawiania przesunę je na bok o jedną komórkę lub więcej, wtedy wstawiane komórki tak rozepchną się, tak wskoczą w wyznaczone miejsce, ale miejsce, skąd je zabrałem, jest tylko czyszczone z treści, a same komórki nie są usuwane. Teraz technika powielania komórek. Powiedzmy, że chcę skopiować pana Krzysztofa i mieć go również na liście niebieskiej. Wszystko tak samo. Chwytam za krawędź, przeciągam z tą różnicą, że przy przenoszeniu przeciągałem myszą tylko z Shiftem. A teraz przy kopiowaniu, kiedy to mówię, trzymam Ctrl+Shift. Obok kursora widać mały plusik, on oznacza tryb kopiowania. Wybieram miejsce nacięcia. Kolejność. Najpierw puszczam mysz, a potem puszczam Ctrl+Shift. I ostatni przykład. Powiedzmy, że ten niebieski kurs ma być 3-dniowy, więc po prostu zaznaczę ten zakres i powielę go w prawo. Naciskam Ctrl+Shift, przeciągam za krawędź, ale niedaleko. Wystarczy drobny ruch myszą. Pilnuję tylko, żeby gruba zielona linia nie była ani o jedną komórkę za wysoko, ani o jedną za nisko. Puszczam mysz, puszczam Ctrl+Shift i zmieniam sobie datę w nagłówku. Więcej podobnych technik i skrótów pokazuję w tych shortach, to są wszystko potrzebne rzeczy, naprawdę warto. Chętnie przyjmę pomysły na inne filmiki. Tymczasem dziękuję, kłaniam się. Do widzenia.